Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie kurki i kogutki powertexowe. Były już gąski, teraz ciąg dalszy. I ponownie zaczynam od tekturowego kółeczka i odrobiny drutu, który będzie mi służył jako taki dodatkowy stelaż, żeby ta kurka z góry miała określony kształt. Kogutka zrobiłam jako pierwszego i on ma taką dłuższą szyję. Kurki są troszkę bardziej takie okrągłe, dlatego ten drucik jest odrobinę krótszy. I zaczynam od stelażu z folii aluminiowej, którą formuje kształt mojej kurki. Przymierzam do kogutka, jak to w proporcji wygląda. I kiedy ta moja folia aluminiowa jest ubita i ukształtowana, zaczynam wszystko owijać taśmą malarską, papierową, dlatego że PowerTex nie trzyma się folii aluminiowej. I oklejam również taśmą malarską na dole, tak żeby PowerTex wszędzie miał szansę dotrzeć, a następnie zaczynam pracę z szarym PowerTexem. Ja tutaj miałam jeszcze resztkę czarnego PowerTexu i zaczynam od podmalowania taśmy malarskiej i PowerTexem, tak żeby tą moją formę usztywnić i jednocześnie, żeby móc na niej umieścić paper decoration. To jest materiał, który przypomina korę, przypomina taki strukturalny twór. Jest to bardzo przydatne w przypadku produkcji skrzydeł do aniołów, ale kiedy ta masa papierowa czy ta forma papierowa jakby nie do końca zostanie zużyta ze względu na otwory, to warto ją użyć ze względu te resztki na strukturę. I tutaj ten pomysł jest zaczerpnięty z książki Animal Kingdom i jego autorem była Brigitte Great. Ja tutaj wykorzystuję paper decoration jako pióra, stąd się zainspirowałam. Okładam jakby te moje kurki na dole piórkami, a następnie sięgam po masę Stone Art. Ja mam ją już gotową. Natomiast w filmiku o gąskach pokazałam bardzo dokładnie, jak ją zrobić samemu i w momencie, kiedy zrobisz jej za dużo, warto ją owinąć w folię i można ją przechowywać naprawdę kilka tygodni pod warunkiem, że nie dostanie się do niej powietrze. Łączę tą właśnie masą Stone Art, tą plastelinową, właśnie te dolne, że tak powiem, piórka i na samym czubku formuję główkę i dzióbek. Ta główka jest odrobinę mniejsza niż w przypadku koguta. Zauważyłam też, że jeśli chodzi o grzebień, to on fajniej wygląda, jeśli jest taki po prostu postrzępiony, a niekoniecznie uformowany, tak jak na kogutku, tak bardzo dokładnie. Pozostawiam to do wyschnięcia, a następnie, najlepiej następnego dnia, biorę pigmenty w proszku, easy varnish, czyli lakier, nasączam pędzel lakierem, a potem go jakby nasączam pigmentem do momentu, aż będzie prawie suchy. I taką mieszanką zaczynam kolorowanie. I teraz tak, koloruję sobie tą kurkę, zaczynając od najciemniejszego koloru, czyli brunatna siena, a później na to dałam mokkę i żółtą ochrę. I w ten sposób powstaje taka właśnie przestrzenność tej pracy. Jest wydobyte każde załamanie, każda niteczka, każde piórko będzie widoczne, a ten ciemno-szary, prawie czarny kolor stanowi przepiękny kontrast do pigmentów i one są idealnie widoczne. Ta jedna kurka będzie pasowała idealnie do koguta, więc jest w tych samych rudych kolorach, a drugą kurkę zrobiłam białą, ona jest bardziej strukturalna i ten biały będzie pięknie na niej widoczny. I praktycznie to wszystko, jeżeli kurki mają stać na zewnątrz, można je zabezpieczyć lakierem. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Pamiętaj koniecznie, żeby zasubskrybować mój kanał, wtedy będziesz zawsze poinformowana bądź poinformowany o tym, że na kanale pojawił się nowy film. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa!